Cześć, tu Jarek z kanału Uniwersytety. Dzisiaj jedziemy do Włoch na Uniwersytet Boloński. Lot przebiegł bardzo sprawnie. Już jestem w Bolonii na dworcu centralnym. Teraz muszę dostać się jeszcze do kampusu Forli. Jest piękny, słoneczny poranek, a ja jestem już w Bolonii. Przez najbliższy tydzień jestem na stażu na tutejszym uniwersytecie. Przez kilka dni będę prowadził zajęcia, ale też robił moje badania naukowe. Najpierw przez kilka dni będę w kampusie Forli, a potem przenoszę się do głównego kampusu w samej Bolonii. Miałem 4 godziny wykładów, trochę to męczące, ale z drugiej strony niesamowicie fajni studenci, zainteresowani Europą Środkową i Wschodnią, z całkiem solidną wiedzą. Przyjemnie dla nich się wykładało, przyjemnie odpowiadało na ich pytania, uwagi, komentarze. Forli liczy około 100 tysięcy mieszkańców. To miasto relatywnie nieduże, gdzie kampus przyklejony jest do starówki. A ta starówka to z jednej strony średniowieczne, renesansowe, piękne, monumentalne budowle, obok których w pierwszej połowie XX wieku budowano mały Rzym z monumentalną architekturą charakterystyczną dla tego okresu. To jest miasto, które jest małe, przytulne. Tutaj nie dotarł wielki ruch turystyczny. Tutaj, jak podkreślają miejscowi, żyje się trochę tak, jak w niewielkich włoskich miasteczkach na południu kraju. Zrobiło się w końcu przyjemnie. Jest prawie 11 i około 20 stopni. To jest czas, żeby trochę odpocząć, odpowiedzieć na maile i przygotować się na zajęcia jutro. Zaczynam dzień od lekkiego włoskiego śniadania. Słodka bułka, cappuccino. Za kilka minut zaczynam moje dzisiejsze wykłady. Właśnie skończyłem moje dzisiejsze wykłady. 4 intensywne godziny, ale bardzo satysfakcjonujące. Super studenci, bardzo aktywni. Teraz czas, żeby coś zjeść i trochę zobaczyć uniwersytet. Kampus Forli to jeden z 4 kampusów Uniwersytetu Bolońskiego znajdujących się poza Bolonią. Tutaj studiuje kilka tysięcy studentów, głównie na kierunkach inżynieryjnych, medycznych, ale także na naukach politycznych z bardzo znanym i cenionym Centrum Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią. Ten kampus istnieje od roku 2001. Pięknie położony, zielony, łączący zarówno stare budynki z nowoczesną architekturą i bardzo wygodnymi przestrzeniami dla studentów. Jednocześnie w kilka minut spacerem można dostać się do samego starego centrum Forli z olbrzymią ilością restauracji, knajpek, kawiarni.
kilku dniach spędzonych w kampusie Forli, teraz jestem już w samej Bolonii, w centrum Starego Miasta, gdzie położony jest główny historyczny kampus w Szkole Nauk Politycznych. I tu spędzę kolejnych dni kilka, głównie w bibliotekach, ale też pracując razem z moimi tutejszymi kolegami nad wspólnymi przedsięwzięciami. Z perspektywy ulicy uniwersytet wydaje się być ciasny w średniowiecznym tego słowa znaczeniu, ale wystarczy wejść do poszczególnych kolegi, przejść przez zazwyczaj zacieniony dziedziniec, a z tyłu nierzadko znajdują się parki. Parki przeznaczone dla studentów, gdzie ci uczą się, odpoczywają, spędzają czas. Kilka godzin pracy już za mną. Czas zrobić przerwę i coś zjeść, a później biblioteka. Uniwersytet Boloński to najstarszy, nieprzerwanie działający uniwersytet w Europie i prawdopodobnie na świecie. Jego początki datowane są na 1088 rok. Jednakże już wcześniej istniały tutaj szkoły, które kształciły studentów. Ten uniwersytet bardzo szybko stał się inspiracją dla kolejnych średniowiecznych uczelni, głównie w północnych Włoszech, a później na północ od Alp. Uniwersytet Boloński to alma mater studiorum, matka karmiąca. Dla akademików to początek i wzór, to Jerozolima i Mekka w jednym. Wśród studentów, absolwentów, wykładowców byłych i obecnych Uniwersytetu Bolońskiego znaleźć można nazwiska najbardziej zasłużonych osób dla rozwoju zachodniej cywilizacji na przestrzeni ostatnich prawie 1000 lat. Jest to długa lista papieży, polityków, literatów, naukowców. Uniwersytet Boloński dzisiaj to prawie 90 000 studentów, 6 000 wykładowców. To jedna z najlepszych na świecie uczelni. To tutaj, w starym średniowiecznym kampusie, prowadzone są dzisiaj bardzo innowacyjne działania, nierzadko w najbardziej dynamicznych i rozwijających się dziedzinach nauki. Przebywając w murach Uniwersytetu Bolońskiego, czuje się prawie 1000 lat tradycji, czuje się ciągłość akademicką, czuje się potęgę świata nauki, czuje się w końcu zasadność kształcenia kolejnych pokoleń studentów. Uniwersytet Boloński ma jeden z najbardziej niesamowitych kampusów w Europie. Położony we wschodniej części Starego Miasta, ciągnący się kilometrami, wzdłuż przede wszystkim ulicy Via Zamboni. To kampus składający się z starych, średniowiecznych, renesansowych pałacy, w których obecnie znajdują się poszczególne wydziały. To jest miasto w mieście, pełne zaułków, barów, restauracyjek, bibliotek, księgarni i innych miejsc, w którym tysiące tutejszych studentów spędzają czas. A wszystko przesycone duchem wielu, wielu pokoleń studentów, którzy w tym samym miejscu studiowali przez ostatnich kilkaset lat. Dzielnica akademicka jest tak duża i oferuje tak wiele, że w zasadzie, jeżeli ktoś nie chce, nie musi jej opuszczać. To był długi, gorący, ale bardzo satysfakcjonujący dzień.
A w międzyczasie udało mi się zdobyć, jak zwykle, a mówiłem chyba, że po kubkach można wiele powiedzieć o uniwersytecie. Dzisiejsza Bolonia to około 400 000 mieszkańców i 1 miliona mieszkających w metropolii. Natomiast rdzeń miasta to nadal to samo olbrzymie średniowieczne miasto, plątanina ciasnych uliczek, jednocześnie pałacy, straganów, kościołów. Spacerując po Bolonii ma się wrażenie, że to miasto z przeszłości wypełnione jedynie samochodami, skuterami, rowerami i ludźmi ubranymi tak, jak nosi się w XXI wieku. Natomiast poza tym niewiele się zmieniło. Pozostałością potęgi tego miasta są mieszkalne wieże, niektóre dochodzące do prawie 100 metrów. Było ich kilkadziesiąt, a może nawet więcej niż 100. Manhattan średniowiecznej Europy w jednym z najpotężniejszych miast tej części świata. W zasadzie trudno mówić osobno o studiowaniu w Bolonii. 1/5 mieszkańców to studenci, a kampus to integralna część Starego Miasta. Dzisiejsza Bolonia to tak jak kiedyś miasto międzynarodowe. To jedno z centrów, to miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie. Dzisiaj to głównie turyści, ale też olbrzymia ilość studentów. Bolonia to przede wszystkim miasto kultury, nieskończonej ilości muzeów, bibliotek, zabytków. To miasto, które tętni życiem. Osobną kwestią tutaj w Bolonii jest jedzenie. Oczywiście powiedzieć, że we Włoszech jest fajne jedzenie, to tak jakby nic nie powiedzieć. I to nawet nie chodzi o to, że jedzenie jest tu rewelacyjne, tylko o to, że ono jest wszędzie. Na każdej ulicy, na każdym rogu. A dodatkowo, co najważniejsze, to jedzenie tutaj jest tylko i wyłącznie przyczynkiem do tego, żeby rozmawiać z ludźmi. Przerwa obiadowa czy też spotkanie wieczorem to najlepsza okazja do tego, żeby nagle zdać sobie sprawę, że ciekawa rozmowa trwa już 1,5 godziny. A to, że jedzenie jest pyszne, to już zupełnie inna historia. Odwiedzając różne uniwersytety, zadaję sobie czasami pytanie, czy warto wrócić na daną uczelnię. W przypadku Uniwersytetu Bolońskiego pytanie jest zupełnie inne. Kiedy i na jak długo?